W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o wydarzeniach z marca 1968 roku. Dowiecie się, kto stał za studenckimi protestami, do jakich wówczas doszło w kraju. Dowiecie się również, dlaczego marzec 1968 roku umocnił na świecie obraz Polaków jako antysemitów. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Dochodziła godzina 12, 8 marca 1968 roku. Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego zebrało się kilka tysięcy studentów. Wśród zgromadzonych rozdawano ulotki wzywające do obrony swobód obywatelskich. Studentka socjologii Irena Lasota odczytała projekt rezolucji do władz. W tej rezolucji żądano poszanowania tradycji demokratycznych i wolnościowych, a także unieważnienia decyzji o usunięciu z uczelni studentów Adama Michnika i Henryka Schleifera. Żądano również spotkania w tej sprawie z ministrem oświaty i szkolnictwa wyższego, profesorem Henrykiem Jabłońskim. Jakiś czas później wokół studentów zaczął gromadzić się aktyw robotniczy, wzmocniony funkcjonariuszami milicji i ORMO, ale po cywilnemu. Zgromadzeni na dziedzińcu uniwersytetu studenci uznali to za prowokację. Ponieważ sytuacja robiła się coraz bardziej napięta, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Zygmunt Rybicki, zaapelował do zebranych studentów o rozejście się. I dokładnie wtedy aktyw robotniczy i milicja ich zaatakowały. Studenci byli brutalnie bici pałkami. Bez znaczenia było to, czy ofiara tego bicia była mężczyzną czy kobietą. Jeszcze tego samego dnia wieczorem o wydarzeniach na Uniwersytecie Warszawskim poinformowało Radio Wolna Europa. Powstaje jednak pytanie, co tak naprawdę było przyczyną zaistniałej wtedy sytuacji? Czy chodziło tylko o obronę wyrzuconych z uniwersytetu kolegów? Zacznijmy od tego, że 25 listopada 1967 roku w Warszawskim Teatrze Narodowym odbyła się premiera Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Ten spektakl miał uświetnić obchody 50. rocznicy rewolucji październikowej. Ale premiera Dziadów w Teatrze Narodowym przerodziła się w manifestację przeciwko komunistycznemu reżimowi i jego zależności od Związku Sowieckiego. Komunistyczne władze uznały spontaniczne reakcje publiczności w teatrze za antyradzieckie. Z tego właśnie powodu władze postanowiły zdjąć Dziady ze sceny. Ostatnie ich przedstawienie odbyło się 30 stycznia 1968 roku i również przerodziło się w demonstrację polityczną, w trakcie której publiczność skandowała hasła w rodzaju „Niepodległość bez cenzury” i „Chcemy kultury bez cenzury”. Po tym przedstawieniu widzowie udali się pod pomnik Adama Mickiewicza na krakowskim Przedmieściu. Tam zostali brutalnie rozpędzeni przez milicję, która aresztowała 35 osób za rzekome naruszenie porządku publicznego. Informacje o tym zajściu zostały później przekazane przez Michnika i Schleifera francuskim dziennikarzom i bardzo szybko znalazły się w zachodniej prasie. W rezultacie tego Michnik i Schleifer zostali relegowani z uniwersytetu. Tyle tylko, że ich koledzy z uczelni zaczęli zbierać podpisy pod apelem do władz w tej sprawie. Za relegowanymi studentami ujęło się także wiele środowisk kultury.
Jednym z nich byli warszawscy literaci, którzy na posiedzeniu Związku Literatów Polskich wydali rezolucję sprzeciwiającą się polityce kulturalnej ekipy Gomułki. Oliwy do ognia dolał wspomniany wiec studencki z 8 marca 1968 roku na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, którego uczestnicy domagali się od władz przywrócenia Michnika i Schleifera jako studentów. Brutalne stłumienie tego wiecu przez aktyw robotniczy i milicję okazało się swoistą kulą śniegową, która wywołała lawinę. Następnego dnia w wyrazie solidarności ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano wiec na Politechnice Warszawskiej. Jego uczestnicy ruszyli potem w pochodzie pod siedzibę MSW przy ulicy Rakowieckiej. Idący w pochodzie studenci wznosili hasła pod adresem władz w rodzaju Gestapo pachoły. Cały ten pochód w rejonie Placu na Rozdrożu został błyskawicznie rozbity przez siły milicyjne, które zatrzymały wielu jego uczestników. Ale studencki bunt w stolicy nabrał już rozpędu. W okresie pomiędzy 9 a 23 marca 1968 roku przez wszystkie warszawskie uczelnie przetoczyły się wiece poparcia, strajki i demonstracje. W ich trakcie miały miejsce kolejne starcia protestujących z milicją i kolejne ich aresztowania. W następnych tygodniach podobne protesty studenckie miały miejsce także w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Gliwicach, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Również w ich trakcie dochodziło do starć z milicją, która brutalnie pałowała ich uczestników. W czasie demonstracji studentów w Krakowie milicja pobiła nawet prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Adama Bielańskiego. Poparcie dla demonstracji studenckich wyraziła również młodzież szkół średnich. I to nie tylko w miastach będących ośrodkami uniwersyteckimi. Młodzież szkół średnich wywieszała na ulicach plakaty i rozrzucała ulotki. Tak było między innymi w Przemyślu, Legnicy, Radomiu, Bielsku-Białej i Tarnowie. Ostatnim akordem wystąpień studenckich w marcu 1968 roku był wiec studentów Uniwersytetu Warszawskiego z 28 marca. W jego trakcie uchwalono deklarację ruchu studenckiego, w której zaapelowano do władz między innymi o stworzenie w kraju niezależnych od partii związków zawodowych, zniesienie cenzury, oparcie gospodarki na zasadzie samorządności, zapewnienie niezawisłości sądów i utworzenie Trybunału Konstytucyjnego. Ta deklaracja była swoistym testamentem marcowego ruchu studenckiego. Istotą studenckich wystąpień z marca 1968 roku było ich złożone tło polityczne. Aby je przybliżyć, należy cofnąć się do wydarzeń z października 1956 roku. Towarzysze, obywatele, ludu pracujący stolicy, witam Was w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który na swoim ostatnim plenarnym posiedzeniu oddał ster partii w ręce nowego kierownictwa. W ich rezultacie do władzy w Polsce powrócił Władysław Gomułka, który został wcześniej od niej odsunięty w związku z oskarżeniami o odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne i w 1951 roku znalazł się w więzieniu. Gomułka po objęciu władzy bardzo szybko porzucił politykę liberalizacji systemu. W partii, na czele której stanął, coraz wyraźniej zaczął rysować się konflikt pomiędzy frakcją Natolińczyków a frakcją Puławia. Ci pierwsi obstawali przy dogmatach realnego socjalizmu, ci drudzy
opowiadali się za jego liberalizacją. Płaszczyzn konfliktu pomiędzy tymi frakcjami było jednak znacznie więcej. Obok zarzutów odpowiedzialności Puławian za zbrodnie czasów stalinowskiej Polski, zarzewiem tego konfliktu było również pochodzenie obu frakcji. Natolińczycy byli pochodzenia chłopskiego lub robotniczego i rdzennie polskiego. Natomiast Puławianie byli inteligentami, w zdecydowanej większości żydowskiego pochodzenia. To właśnie dlatego tą pierwszą frakcję nazywano Chamami, a tą drugą frakcję Żydami. Ten ostatni czynnik okazał się najważniejszą siłą napędową frakcyjnego konfliktu w partii. Momentem zwrotnym w tym konflikcie było odsunięcie od władzy w Związku Sowieckim Nikity Chruszczowa i przekreślenie jakichkolwiek nadziei na liberalizację komunistycznego systemu. Do politycznej ofensywy wewnątrz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przystąpiła wówczas frakcja partyzantów, która zawiązała się wokół szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mieczysława Moczara. Ten ostatni był wrogo nastawiony do frakcji Żydów i umiejętnie podsycał w partii antyżydowskie nastroje. Sprzymierzeńcem Moczara stał się sam Gomułka, który coraz bardziej atakował postulat liberalizacji systemu i samą frakcję Żydów, która się za nią opowiadała. Narastającemu konfliktowi w partii towarzyszyła również rozbudowa aparatu policyjnego, zaostrzenie cenzury i nasilająca się kampania antyżydowska w reżimowej prasie. Te zjawiska uległy nasileniu w czerwcu 1967 roku, gdy pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi wybuchła wojna sześciodniowa i Związek Sowiecki, a potem także Polska zerwały z Izraelem stosunki. Oliwy do ognia dolał sam Gomułka, który podczas jednego ze swoich wystąpień napomknął o istnieniu w kraju syjonistycznej piątej kolumny. Ta przede wszystkim okoliczność spowodowała, że na fali tych wydarzeń wypłynęło opatrznie nieraz pojmowane hasło walki z syjonizmem. Czy w Polsce są żydowscy nacjonaliści, wyznawcy ideologii sionistycznej? Na pewno, towarzysze, na pewno tak odpowiadamy. Od tamtej pory antyżydowskie nastroje wewnątrz partii sięgnęły zenitu. Dla frakcji Moczara była to wymarzona okazja do tego, aby rozpocząć walkę o władzę w całej partii. Wystarczyło tylko wywołać zamieszki w kraju. I wystawiane w Teatrze Narodowym dziady takie zamieszki rzeczywiście wywołały. Ale jeszcze ważniejsze było to, kto je wywołał. Wśród tysięcy protestujących studentów warszawskich uczelni była grupa, którą określano jako element politycznie uświadomiony. Należący do niej studenci wywodzili się bowiem z inteligenckich rodzin i mieli żydowskie pochodzenie. Rozpowszechniane przez MSW Moczara ulotki opisywały tę grupę jako odłam bananowej młodzieży, której tatusiowie odpadli w partyjnej walce, jaka toczyła się pomiędzy Natolińczykami a Puławianami. I tak rzeczywiście było. W zdecydowanej większości studenci należący do tej grupy byli dziećmi partyjnych funków, zatrudnionych w aparacie państwowym, począwszy od wymiaru sprawiedliwości, wojska, bezpieki, po cenzurę, naukę i kulturę. Krótko mówiąc, pochodzili z komunistycznych domów lub byli mocno powiązani z komunistycznym establishmentem. Większość z nich chodziła wcześniej do warszawskiego 14 liceum imieniem Klementa Gottwalda, w którym panowała specyficzna atmosfera. Można było wyczuć ideową jedność uczniów. W liceum tym uczniowie nie chodzili do kościoła ani na religię.
Byli też oswojeni z komunistyczną ideologią i dobrze orientowali się w bieżącym życiu partii. Wierzyli też w to, że zrobią w partii kariery, tak jak ich rodzice. A poza tym ich materialny statut był jak na ówczesne warunki bardzo wysoki. W Gottwaldzie działał również klub poszukiwaczy sprzeczności, którego członkami byli między innymi Adam Michnik, Helena Łuczywo, Jan Lityński, Jan Tomasz Gross i Seweryn Blumstein, późniejsi bohaterowie studenckiego marca 1968 roku. Część członków tego klubu należała wcześniej do drużyn walterowskich założonych przez Jacka Kuronia, które zajmowały się wychowaniem młodzieży w duchu ortodoksyjnie komunistycznym. Z Gottwalda wywodziła się również grupa komandosów, którzy zasłynęli z tego, że pojawiali się na oficjalnych zebraniach partyjnych i zadawali prelegentom niewygodne pytania. Takimi komandosami byli właśnie Adam Michnik i Henryk Schleifer, od których zaczęły się studenckie wystąpienia w marcu 1968 roku. Krótko mówiąc, to grupa studentów, absolwentów Liceum Gottwalda stała się prawdziwym motorem marcowego buntu studenckiego i wyrazicielem przekonań swoich ojców, należących do partyjnej frakcji Żydów. Ci ostatni nigdy nie chcieli demontażu komunistycznego systemu, a jedynie jego liberalizacji. Marzec 1968 roku to wydarzenie wielowątkowe i wielowarstwowe. Przez wiele lat próbowano je przedstawić jako demokratyczny bunt polskiej młodzieży przeciwko komunistycznemu systemowi. Dzisiaj zostało ono sprowadzone do tego, co było tylko jego konsekwencją, czyli antysemickiej kampanii, w rezultacie której władze komunistycznej Polski zmusiły do emigracji od 15 do 20 tysięcy Polaków żydowskiego pochodzenia. Ci ostatni nabawili się wtedy trwałego urazu do swojej ojczyzny, którą nawet dzisiaj oskarżają o antysemityzm. A to za granicą jeszcze bardziej wzmacnia wizerunek Polaków jako antysemitów. I właśnie to jest najbardziej ponurym pokłosiem wydarzeń z marca 1968 roku. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.